I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Jeszcze raz przewidywania DaVinci. Druga część dla tych, co oglądali już dzisiaj pierwszą część, cena Bitcoin w kolejnych dniach i jak poprawnie zaznaczyć zniesienia Fibonacci na wykresie. Teraz idziemy z drugim tematem, gdzie omawiają Icon, Vechain i Electroneum. Który z nich idzie na Księżyc? Dowiemy się właśnie z tego odcinku. Zaznaczam, że nie oglądałem tego odcinka, więc lecimy na żywo z tłumaczeniem. Tak jak wy lecicie na żywo z tym programem. Ci, którzy oglądali po angielsku, zapraszam na sam główny film, który opis macie w linku pod tym filmem. A my mamy tłumaczenie razem z Bitcoin Feniks. Bitcoin Feniks zrobił sobie kawę, był na spacerze i oczywiście zdrzemnął się na 1,5 godzinki, także tylko dlatego, że jest odświeżony, może na nowo wskoczyć na płot i tłumaczyć dla Was świat krypto. Tym razem padło na krypto i Mike'a Tysona, czyli naszego DaVinciego. Już przewinąłem tutaj, żeby niespecjalnie czekać. Od razu będzie mówił DaVinci. Pierwszym jest Vechain. A więc zobaczmy, co tu on nam powie. Okay, so looking at VET, it looks like well, looking at just at the price, we can see lots of Wing action here. You can see it happening here, 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 right? And it's doing it over here and here. So Dużo akcji cen właśnie on pokazuje, gdzie, tak jak zaznaczył, here, chyba nie muszę wam tłumaczyć, dokładnie wiecie, w którym momencie to jest. we could say that this thing wants to run, for sure. This thing wants to run. Will it run? Right? That's up to the market. To wygląda na to, jakby chciał po prostu uderzyć w górę. Ale czy uderzy w górę? Zależy od marketu. Looking at the volume profile, we have it. Yeah, the volume is rising at this point. Patrząc na wolumen, widzimy, że delikatnie wzrostowa linia się zarysowuje. Do we have a volume divergence here? Oh, almost. That would have been perfect. That would have. Prawie mamy dywergencję na wolumenie, czyli divergence, która by mówiła tu pewnie o tym, że widzicie, cena idzie w górę. That would have been the biggest signal of a big move if we had a volume divergence, meaning that if you see how price was going higher here and then came back down and then was going a little bit higher but not as high as this one, if volume was higher up here, a little bit higher, and the price was lower, that would have been called a volume divergent, and that's so rare. On tutaj mówi o tym, że jeżeli byśmy mieli tą cenę ciutkę niższą, a wolumen by po prostu jeszcze bardziej tutaj się zaznaczał wzrostowy, to jest to bardzo rzadkie na wykresie i wtedy mówi nam to prawdopodobnie o bardzo ciekawych zyskach. Już go tu uprzedzę. That is your biggest signal to say, yeah, this thing's gonna be taking off soon. Czyli zawsze jak cena delikatnie idzie w dół, ale inny indykator, czy RSI, o którym się uczyliśmy wcześniej, MACD, a tym razem mamy nawet wolumen. Widzicie, to też działa z wolumenem. Wtedy mamy zaznaczenie tego, że prawdopodobnie uderzy w wyższe rejony ten coin. So if you get a volume divergence here on the on balance volume, oh my God, that is like you've got the golden indicator right there. I've only seen that 3 times in my trading career. On mówi, że widział tylko to 3 razy w jego karierze tradingowej, także bardzo rzadkie to jest. Believe it or not, 3 times. That's how rare it is. That's a long trading career already. It's not that long. It's only been 5 years, but Okay. less than that. It's been 4 years. On mówi, że bardzo długiej karierze, tak? On nie, tylko 5 lat. Także nie martwcie się, to nie jest pan od Hyperwave, który ma 40 lat za sobą i mówi, że Bitcoin schodzi do 1000. Ten DaVinci ma tylko 5 lat historii, także na spokojnie. But intensive, man. Exactly. Yeah. So I always look for that because that is such a beautiful indicator to say. I mean, I think it even counts as like 3 indicators in one.
if it ever Dla niego to jest jak nawet i 3 w jednym indykatory by pokazywały divergence, czyli dywergencję, no to wystarczy mu ten wolumen i on wie, że cena na pewno się odbije wtedy bardzo mocno. happens, because I mean it's every time it happened to me, you see it go like ballistic in that direction, right? Because in the direction that the market was, you're predicting the market to go. So for example, in this case, if the volume was higher here, then it would go higher. But if you're looking for it to go down, it'd be the opposite direction, right? Czyli za każdym razem, jak się zarysowuje taka rzecz, no to po prostu można się spodziewać ciekawych, mocnych bardzo wyników. Oczywiście, jeżeli jest dywergencja wzrostowa, no to wtedy wzrasta nam, jeżeli dywergencja spadkowa, to wtedy no, będzie nam maleć i to w bardzo groźnym tempie. So, yeah, I mean, looking at this, I'm like, wow, I would like to get some, but you know, what we as traders do, we do not chase the market. We let the market. Come to us. Pytanie do Was. Co robimy, jeżeli chodzi o profesjonalnych traderów? Jeżeli market odszedł od nas, to co robimy? Czekamy, aż market wróci do nas. Yes. Exactly. But so this one actually, and we started with this one because it is kind of the most boring one out of that 3, even though it's not boring, but it looks kind of mediocre. So maybe as a last point, Da Vinci, can you tell us what your buy orders would be for that particular coin? And afterwards, we will go to the last 2 altcoins, one of them being a very good, potentially very good buy with a potential moonshot, maybe yes, maybe no, and the other one looking kind of dangerous from a TA point of view. So first of all, do you have any price levels you have you will keep an eye on right now? On tutaj mówi, że z tych 3, które będziemy oglądać dzisiaj, krypto, ta jest najbardziej nudna, jeżeli chodzi o wejście, wyjście, ale też chcemy usłyszeć Da Vinciego opinię, ale zaraz jak przejdziemy do tych kolejnych krypto, będzie bardziej interesująco. Także już zapowiada kolejne 2, czyli Icon i Electroneum, i który z nich pójdzie to the moon. So if you're interested in buying this, I would be okay if you had some buy orders down here in the Fibonacci level, the Fibonacci trade location here, which is, I'm going to switch to green, right? Because we want to say this is the buy zone. And so you can see that it did dip down, so you might have missed it. See how it... Czyli widzę, że tutaj zaznaczył pomiędzy 111 a 114 satoshi moment wejścia na Vechain. Widzieliście, jak rozrysował sobie FIBA. Nie jest to takie trudne. Najwyższy punkt, najniższy punkt, moment wejścia pomiędzy 0,61 a 0,705. Z tego to wynika, że to jest 112 i 114 satoshi na wejście w Vechain. How the price went up, came back down, and it got into the fib level. So you would have gotten a purchase right here. So what do you do now? Honestly, you can see that this is a gap, a daily gap. You can put your buy orders closer to the 13 EMA. Would be the next thing to do, because this thing is already gone. You could try and sprinkle some orders down here. Who knows? It might cut back down into this level and give you a fill. But Czyli widzicie sprzedaż 0 albo 121 satoshi, czyli 0,236 na tym FIBie. To jest ten moment zawsze sprzedaży, o którym on mówił często, więc sprawdźmy, co on dalej powie. If you really want to get into this, maybe with a very small percentage, like 0.1, 0.25%, you can buy just above the 13 EMA, because this thing looks like it could... Jeżeli chcesz jeszcze zaryzykować ciutkę więcej, możesz tutaj powyżej tej 13 MA albo MA kupić, bardziej to pasuje, 13 MA, gdzie tutaj to się zbliża dotąd i wtedy mniejszą ilość, oczywiście, bo to jest bardziej ryzykowne. Run any moment now.
Yeah. So this one is kind of mediocre. You have a good buy level, but we hit that buy level already. So we don't know actually if that might go back again or if we already missed it. But as we already say, when you miss a boat, there are so many boats in the ocean, so you can just go to the next one. Maybe that being said, we can go to the next one. On tutaj mówi oczywiście dalej, ale chyba DaVinci tak coś wytłumaczy, bo rysuje. Zobaczcie, jaki wielki FIB do porównania z tym małym. Zobaczymy, co on z tym wymyśli. Ale w międzyczasie mówi właśnie o tym, że jeżeli jeden statek odpłynie, na morzu jest tysiące statków. I dlatego tak mnie czasami to dziwi, jak nowi inwestorzy wchodzą. W sumie mnie to nie dziwi już, bo to jest już normalne, ale pamiętajcie, że jeżeli jesteście na tym rynku od niedawna, to odpuśćcie, bo statków jest takich wiele. Wiem, że ego nam podpowie, ale to jest ten złoty środek. Wszystko wskazuje dzisiaj, że zaparzyłem herbatę, zrobiłem obiad, wyciągnąłem samochód o tej godzinie i akurat się pojawiłem, jak był ten wystrzał i właśnie chciałem go kupić. Na spokojnie. Po prostu jak ten deal nie wyjdzie, ten statek odpłynie, my nie jesteśmy instytucjonalni albo instytucjami, żeby go zawrócić. Tylko instytucje go mogą zawrócić, jeżeli oni wtedy nie weszli. Nie my. My sobie poczekamy spokojnie na płocie, jak to robi Feniks, delikatnie, bez nerwów. DaVinci, or do you still want to say something about Vechain? Yeah, just quick point of where we could see this thing going. Of course, this can go anywhere, right? This can go to the moonshot and go to 100x for all we know. But if you were trying to say, okay, well, based on where I'm buying and I want to do a conservative estimate of where this thing could go. Dlatego wyrysował tego FIBA na takiej wyższej skali, bardziej odległej, że chce zobaczyć, w którym momencie tak realistycznie, albo do którego momentu może dojść ten token Vechain. Right, you could say, okay, well, the 61.8 level is a good area where it could test and you can get a little bit of a double, but you want to make sure that you are buying at a nice price so that you can't even get a double in here. Czyli to, co mówiliśmy, moment wejścia wcześniej i That's too bad. So that's why this thing's a little bit mediocre. If we move the Fibonacci level, which I don't like to move it into the to where it started off as a price, move it up to here, move this up here, you can see that this thing is really mediocre. You'll make for the little old lady, she'd be like, I don't know. Yeah. Right? This thing might not give me a double, right? Because like. wcześniej, ale dobrze widziałem, a sprawdźcie sobie dokładniej. Macie na większej skali chyba pomiędzy 230 ileś do 240, ale teraz już przestawił, bo jeszcze wyżej ustawił tego FIBA i mamy inny też model, kiedy możemy wyjść. Look, you have to get really cheap, your favorite. Yeah, cheap is my favorite number, man. cheap. Cheap is my favorite number. Ale zawsze musicie właśnie kupić jak najtaniej, bo jak najtaniej to jest jego ulubiony numer pana youtubera. Also leave it in the comments down, man. We want to see some community love. All right. But yeah, maybe DaVinci, we have two very, very exciting altcoins. If you don't... Jak on jest w wodzie kąpany gorący. On mówi, ale już możemy przejść do tych dwóch kolejnych altcoinów, bo one są lepsze. Ale spoko. Mind, maybe we can switch over to them because they were, I don't know, suggested like crazy. It looks like these altcoins have a huge community. Maybe we can go to Electroneum now and afterwards in the end we can... Fajnie mówi Electroneum. Electroneum następne jest, do tego będziemy mówić właśnie, gdzie mówi dużą społeczność i są dużo bardziej ciekawe, jeżeli chodzi o price action, czyli o cenę, która może nas zaskoczyć w przyszłości niedalekiej. Can go to ICX. So maybe we can go to Electroneum now and you have your opinion on Electroneum when it comes to the TA point of view, not the fundamental point of view, guys. So yeah, let's maybe start with that one, man. A więc przejdźmy do Electroneum. All right, well, this one, we talked about it before, and man, I looked at this thing and I'm like, oof, ugly, oof, ouch. Take a look at this volume.
it looks like they pumped this thing, right? The insiders pumped this thing, and then they're leaving. They're gone. Wygląda na to, jakby Electroneum ktoś tutaj pompował jako insiderzy na samym początku i po prostu to idzie, no jakby wychodzili w tym momencie albo odpuszczali już sobie. Insiders are Exactly, gone. insiders, yes. Yeah, they're gone. So I don't know, man. This thing. Początek tej pompy zaczął się oczywiście w zeszłym roku, bo tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest październik, około września, a października zeszłego roku. Looks so ugly. I'd be afraid to tell you to even try to take a shot on this, because they have really ripped this thing apart. Even though it's not come back down to those lowest price, you can see that there's a lot of selling going on, a lot of people getting out of this market, and Widzimy, że bardzo dużo sprzedaży jest w Electroneum, dużo osób opuszcza ten market właśnie z Electroneum this thing can go a lot lower before it goes higher. i to jest ryzykowne, bo może iść dużo niżej, zanim pójdzie wyżej. And it seems like the let's see. it seems like the big exchanges are just not willing to list this project and just to throw something in. We are only doing TA here, but what we did actually, and it was a long time ago, we Co on tutaj mówi, że żeby dodać do tego Electroneum, to widoczne jest to, że duże giełdy nie chcą wylistować właśnie tego coina i to jest też zastanawiające, bo did also some at Crypto some fundamental analysis at ETN, and it didn't look too fine. Maybe i on od fundamentalnej sprawy, nie od technicznej analizy mówi, że robili analizę Electroneum fundamentalnie i nie wygląda za ciekawie ze względu na te giełdy, które nie chcą kolejne je wylistować. things have changed. We want to be fair. That's why we are only looking at the TA point of view, but from the fundamental point of view, back in the days it didn't look all too fine, but maybe that changed. We don't know. On mówi, że dawno temu robili tę fundamentalną analizę Electroneum i może od tego czasu się zmieniło, także nie chcę mówić, że to jest teraz, ale jak robili tą analizę wcześniej, to za dużo giełd nie chciało listować Electroneum. can do that at a later point of time. Now only TA. Exactly. So I mean, it is in the what's called the trade location for buying, but still, this thing is so ugly. I wouldn't. No tutaj wylistował nam trade location pomiędzy 145 satoshi a 200 chyba 2. Nie widzę dokładnie, nie wiem czemu nie widać tutaj dokładnie, bo może za mały, mam małą rozdzielczość, mam nadzieję, że u Was widać. Dajcie znać w komentarzach, czy widać ładnie te cyferki, czy nie, ale zaznaczył nam ten moment wyjścia, ale nie postawiłby tutaj nic, bo wygląda to nieciekawie po prostu, ugly, czyli brzydko. Not get near this thing unless if you wanted to, if you really wanted if you really believed in this project and you wanted to get some, I would say should set your buy orders way down here. Way down here. Jeżeli byś chciał wejść w ten projekt, bo dlatego, że jest takie ryzyko, to musisz sobie ustawić progi dużo niższe niż te, które on tutaj zaznaczył. Like 88 cents satoshis or something like that. Jak 88 satoshi powiedzmy. O. Let's take a look. If somebody in your audience wanted to get some, let's take a look at a shorter time frame and see if there's any gaps that we can like focus in on. Yeah, there's all kinds right here. Look at this. Look at this. O, i on teraz sobie przewija na historię i patrzy, kiedy było podparcie ceny, czyli czy mamy jakieś przerwy pomiędzy cenami, gdzie można ewentualnie ustawić korytarz wejścia na wykresie. Gap on the 4 hour. So yeah, right at the 86 Satoshi level, that's where you can see a gap and the market wants to come back down there. Przy 86 satoshi widać tą przerwę, ten tunel, w który można wejść i widocznie market jest na tyle tutaj ustawiony, że może dojść do 86 satoshi. To revisit that gap and fill it. So yeah, do not get into this thing right now. You could get lucky. It could pump again, but doesn't look like it. Nie wchódź teraz, wygląda nieciekawie. And you also actually said that only from a TA point of view, there is actually the probability of it going way lower, and obviously, as Even always, going to zero. even going to zero. So, guys, only from a TA perspective, it looks
crazy dangerous and Wygląda naprawdę nieciekawie, jeżeli chodzi o wejście w tą krypto w Electroneum, także mówią, że jeżeli chcecie, możecie wejść 88 satoshi, ale to z punktu widzenia analizy technicznej nie jest to za dobry trade. we do not want to say anything bad about the project itself, even though it didn't look too good back in the days for the fundamental analysis. From a TA perspective, it looks crazily dangerous. So Nie chcę make tutaj sure mówić if you nic want od to strony get in, projektu, set your bardziej buy chcę orders tutaj mówić od strony low AF, analizy okay? technicznej, So, i żeby po prostu nie wchodzić. that being said, What's your favorite price, people? oh man, I think it is cheap, man. That's the favorite number of us. I jaka jest Leave wasza your ulubiona favorite cena? number in the comment section down below, guys. So, thanks for bringing that in, DaVinci. Maybe we can go now, and guys, you already know it. If the first one was mediocre, if this one looks crazily dangerous from a TA perspective, potentially maybe even going to zero, maybe not. Czyli jeżeli pierwszy był pośredni, ten był naprawdę nieciekawy na wejście, no to przejdziemy teraz do Icon, który prawdopodobnie is going to the moon. Zobaczmy. What's the third one? That's the potential moonshot candidate. So maybe we can go to the ICX. Guys, all the time you have to consider this is no financial advice. We do not... Dokładnie. Dobrze, że to przypomina, bo to nie jest porada inwestycyjna. Oni sobie, dwóch chłopaków się spotkało na YouTubie, gadają sobie przy kawce i opowiadają o tym, gdzie może iść krypto. Wy robicie swój research i nie kładziecie na to dużej ilości swojego portfolio. To można się pobawić małymi cenami oczywiście. Mogą się mylić, więc dlatego tutaj o tym przypomina. know the future. What we are doing here is we are just checking out the probabilities from a TA point of view. But now let's check out Icon, DaVinci, and let's check out what the charts actually say to you. Well, once I look back on this, man, the little old lady licked her chops. Oh my goodness. Little old lady style pasuje tu idealnie i po prostu no nie ma tu lepszej techniki, jaką można właśnie użyć. Zobaczcie, ja już tutaj patrzę, nie jestem tak doświadczony w analizie technicznej, ale zobaczcie, że można zarysować jeden wielki Fibonacci line i już wiemy delikatnie, co tu może się wydarzyć. Duży spadek, linia pozioma i nic więcej tu się nie dzieje. Już nawet ja mogę się tutaj nauczyć delikatnie i wy, jeżeli uwierzcie mi, za darmo w internecie jesteście się nauczyć bardzo wiele. Są osoby, które potrzebują pociągnięcia za rączkę i zapłacenia, super. I ja tutaj nie neguję nikogo na internecie, ale większość rzeczy naprawdę jesteście w stanie za darmo sami się nauczyć. Ja już obserwuję wykresy od ponad 1,5 roku, 2 lata, nie wykupiłem ani jednego kursu, ani jednego człowieka. Chociaż może to jest potrzebne dla niektórych osób, które chcą naprawdę szybko się nauczyć i takich ludzi też szacun, bo oni przeznaczają swoje pieniądze i swoje po prostu tutaj życie, żeby profesjonalnie kogoś czegoś nauczyć. Ale jeżeli ktoś ma więcej czasu i chce się nauczyć za darmo, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Yummy. Yummy, yummy, yummy. The little old lady is coming, man. She's getting greedy now. She's looking at this and going, man, discount city. Such a nice and greedy lady, man. No i tutaj się śmieją o tym, że to jest idealne wejście. Zobacz, od razu zarysowuję od największej do najmniejszej punktu, czyli ja bym identycznie to zrobił, bo fajnie tutaj od razu to widać. Look at this thing. All kinds of discounts, man. This thing Dużo przecen po drodze widzi tutaj po prostu na tym Fibonacci line. giving you such a huge discount. And when this thing goes, oh my God, this at the 38.2 level, is that 100x? Like really? Oh my goodness, we're at 7,000 sats. This is at 33,000. Okay, so it's not 100x. No, but it's still. like 15 something X, but still. Yeah, exactly. Nawet tutaj chciał zobaczyć najpierw, jeżeli od tego momentu byśmy się odbili, on myślał, że to jest nawet 100 razy przychód, ale nie, około 15 razy, jeżeli chodzi o to, czyli no, nie jest aż tak wielki ten przychód, ale jest ogromny w porównaniu do dwóch pozostałych krypto i sprawdźmy, co tutaj dalej się dzieje. Gee, just at the 38.2? Oh my goodness. Tylko przy 38.2, czyli przy tym na Fibie mamy takie wielkie wzrosty przy Iconie, jeżeli market się oczywiście odwróci tutaj w tą stronę.
And then, right? She could like looking closely at this market here. You could see that the volume is coming in. People are Widzimy pomału, że wolumen tutaj się załącza, pomalutku ludzie wchodzą w ten projekt, wolumen się powiększa. buying this project, and it wants to break out from the 200 moving average, but I chce po prostu uderzyć w 200 moving average, czyli 200 średnią kroczącą. what's our favorite price, people? Cheap, cheap, man. Cheap, cheap. Zadam wam pytanie, jaka cena jest najlepsza? Tania cena jest najlepsza. Tania. And we want to let the market come to us, so maybe not buy at a Exactly. market order. And if we are saying we don't want to buy at a market order, maybe DaVinci, you have a certain price level where you would like to get in. I widzimy, że to ostatnio mieliśmy wzrosty na delikatnej, krótkiej skali, więc on tutaj od razu mówi let the market come back to us, czyli niech market do nas wróci. Zobaczmy, co DaVinci powie, ile satoshi jest na wejściu tutaj w takim no dobrych granicach. And as before I said that we are checking out what the charts are saying to us, I'm pretty sure you are a chart whisperer, so just tell us what you are whispering to the charts and what your price levels are you are trying to get in. Dlatego, że jesteś szeptaczem, nie wiem jak to przetłumaczyć, szeptasz do wykresów, to wyszeptaj dla nas po prostu wyniki, w którym możemy wejść w icon. Well, here's a nice good area to start buying. Czyli widzę 5758 Satoshi, a 6765 Satoshi. I think it might be too late to get into that. Może być delikatnie za późno, żeby wejść w tych granicach, więc To this level here. So if you wanted to get in, I think this is where you would put the most of your buy orders in this level here, just in czyli 6165 Satoshi, można się tutaj już zastanawiać i drapać po głowie. Może coś tu wejdę. case, the market just like all of a sudden decides to tank down. This happens all the time, especially in altcoins. It starts to take off and then just jackknives down. So you get cheap. You get your cheap. Yes, man, I love it. No i wtedy właśnie, jeżeli market, przynajmniej przy altcoinach mówi, że to często się tak dzieje, że idzie do góry, ale ma powrót właśnie do tych levelów i wtedy kupujesz cheap, czyli tanio. And let's just go back a little bit of time, where you said that there will be an altcoin season coming up very soon, and we are getting closer and closer to the date. And what we can see right now is already at all that Binance listed coins, there is one pump after the other. So the next few weeks might be very, very interesting for us, especially on that altcoin point of view and also on the Bitcoin point of view. A mówi tutaj, że możemy mieć już niedługo pompę na altcoinach. No i to jest właśnie ciekawe pod tym względem. I pewnie DaVinci coś tutaj dopowie. Exactly. So that's a good thing coming up. Hopefully it does work out, right? We don't know. The seasonality states that yes, we should be getting a nice rally, and with Bitcoin lining up to do so, and altcoins starting to pump, right? As we speak, I think we should get our seasonal rally from all the altcoins, where I Dokładnie, już niedługo powinien się zacząć sezon na altcoiny. No i tutaj zaznaczył, widzę 6248, a 6678 też chyba moment wejścia jeszcze, jeżeli by tutaj zaczynało wzrastać prawdopodobnie. Zobaczymy, co powie DaVinci. where I see banging out doubles like crazy, and everybody getting all excited. So let's hope that happens. I think I believe it will, and we'll all make some money together. Yeah, man. Let's do it. Let's do it. So this one actually looks the most positive. You think there is a potential moonshot coming in? Maybe just as a last part of that altcoin, maybe you have a best case scenario where this price might go in the. Czyli z tych wszystkich trzech, których tu przedstawiłem wam, razem z DaVincim, on tutaj mówi, no to widzimy, że ta ma największy potencjał. I teraz, czy czasowo jesteś w stanie określić, kiedy to może nastąpić, DaVinci? Short or midterm? Well, I mean, this thing, you know how alts are, right?
This thing could do this, move up to 38.2 in one day. Ta rzecz, wiecie jak altcoiny się zachowują, także w jeden dzień może podejść aż tutaj do 37 670 satoshi, a mamy przecież wejście na ile? 4200 powiedzmy zarysowane, tak, 4200 na 37 000, zobaczcie jakie to są wzrosty. Może nawet to się wydarzyć w jeden dzień. To są altcoiny, to jest siła krypto. Zobaczcie jak on się tutaj zdziwił. Right, right. So, I mean, you could see a whole bunch of bang out doubles here, but probably not. I have to take a look at the volume. What is this? Prawdopodobnie to nie będzie w jeden dzień, bo nie mamy jeszcze sezonu na altcoiny, ale spróbuję tutaj zobaczyć. The market cap. The volume is pretty nice. They have some good market makers. They are listed on Binance, so the volume is pretty nice. Wolumen mają bardzo ciekawy, 128 milionów dolarów dziennie są na Binance wylistowani, to on tu od fundamentalnej sprawy mówi. Icon 27 centów, ja cię kręcę. Whoa, 100 million market cap. Is that correct? Yes, Yes. it is correct, and it's already pumping as we speak, but maybe it will come down during the night. Okay, so then I'm going to have to temper my enthusiasm. It's not going to do this in one day. Po prostu on tutaj musi utemperować swój entuzjazm i raczej w jeden dzień nie pójdzie w to miejsce, bo zobaczył tutaj jak cena wygląda, ile poszliśmy w górę ostatnio. This is going to have to stair step its way up to that level. Także musimy oczekiwać schodów, czyli schodami do nieba, nie windą w tym przypadku. To 38.2, but it'll take its time, and you'll get a lot of money out of this. So And as the Zajmie to czasu, ale będzie to trade, który przyniesie Ci dużo pieniędzy, oczywiście w opinii DaVinci. Opinia jest różna, to nie jest mus. as it next gets target, up to maybe this 38.2. 200 week MA is maybe the next target we have to take a look at. Yeah, and I would say we'd have to really temper our enthusiasm a lot and move this thing a bit down. I teraz widzimy, że bardziej pesymistyczną, patrzcie zawsze co on robi. W momencie, gdy fundamentalnie powiedział, że sprawdził ostatnio też cenę, troszeczkę mniej i od drugiej strony to pesymistycznie przesunął Fibonacci do ostatniego wierzchołka, nie do tego najwyższego i już tutaj mu się poprzestawiały te levely wyjścia, poziomy wejścia, wyjścia. Because this is correct Fibonacci retracement too, and then temper our enthusiasm, and then move it down here, and then let's make sure that we got the Still looks kind of bottom nice. here. But it's still, yeah, exactly. It looks great. You still got lots of doubles here. I cały czas po prostu on tutaj mówi, że to wygląda ciekawie i moment wejścia. Ja mam tylko do Was pytanie. Jestem ciekaw, sprawdźcie siebie jeszcze raz. W momencie, jak zobaczyliście 8%, że to poszło na stawce dziennej, co żeście pomyśleli w tym momencie? 8%, ojej. Założę się, że pomyśleliście, muszę jak najszybciej wyjść. Po wyjściu z tego filmu wchodzę w Icon. To jest właśnie złe myślenie od strony psychologicznej w tradingu. Spokojnie, niech market przyjdzie do Was. Chyba że wierzycie w dłuższym terminie, chcecie postawić na parę miesięcy, wtedy droga wolna. Ale 8% i nerwy się pojawiają, to wtedy tak możecie siebie sprawdzić, czy coś jest nie tak. Czy bardziej ego działa, czy działa Wasze serducho w tradowaniu. Right? Even if we temper our enthusiasm a lot and go just right to here at 38.2, Nawet jeżeli utemperujemy nasz entuzjazm i inaczej zaznaczymy FIBA w tym przypadku i będziemy mieć tutaj wynik 22 737 chyba pokazuje. you got a couple doubles off that. You got at least one. Maybe, no, you got one, right? Na pewno masz jednego dubla do tej ceny, czyli Little Old Lady Style pasuje tutaj idealnie. Przypominam jeszcze raz, że przy 100% wychodzimy albo część wykładamy. Bardziej tutaj chodziło, że wychodzimy chyba z trade'a po 100% albo połowę bierzemy. Right, so that's still, the little old lady's all happy with that. If she could get her money back on this, It's she's fine, happy. man.
He's licking her chopsticks, man. Tak, przy 100% wykładamy swoje 100% zainicjowane najpierw, a reszta niech sobie idzie w wolnym markecie i to już są zarobione pieniądze. To jest najbardziej trzeźwe myślenie. Tak samo idealnie podobnie robi Krypto Kamikadze na swoim kanale, gdzie ma BitMEX i gra właśnie podobnym stylem, można powiedzieć Little Old Lady Style, na BitMEXie, gdzie zarabia 100%, wykłada. Oczywiście ma teraz zupełnie inną drogę, bo do jednego bitcoina, ale to jest najświeższe, najtrzeźwiejsze myślenie, żeby 100% jak najszybciej z powrotem wziąć do siebie, a reszta niech sobie tam idzie w te wyniki, które ma iść. So Exactly, she's licking her chops on that. thank you so much for the TA on that 3 altcoins on Bitcoin and also for that magic Fibonacci tutorial. Just as a short conclusion. Dziękujemy za wszystko. Mam nadzieję, że ja tutaj nie muszę już powtarzać tego samego. Wiemy, co on tutaj powiedział, ja tylko przewinę i zobaczę, czy nie powiedział czegoś o tym portfelu, bo niektórzy chcieli wiedzieć, co tam z tym portfelem kombinuje. Nie, już o portfelu nic nie mówił do końca, tylko podziękował i zobaczcie. Załatwione po polsku, ci co chcą po polsku mają po polsku, a ci co po angielsku i są ekspertami w języku, zapraszam na główny film, ale w ramach rekompensaty, zawsze to powtarzam, dajemy na tym filmie łapki, bo to jest ich temat, ich materiał. My tylko tłumaczymy dla tych ludzi, którzy naprawdę nie mogą sobie poradzić z językiem, a jest tu język techniczny, więc dla Was jest ta audycja. Ja już dziękuję na dzisiaj, mam nadzieję, że pojawimy się z DaVincim w kolejnych odcinkach. Teraz tak, jeżeli to będzie w środku tygodnia, ja nie jestem w stanie, tak jak dzisiaj. Dzisiaj akurat miałem wolne, więc macie, ale przy kolejnych audycjach mam nadzieję, że dojdziemy do tego, że Bitcoin Feniks w końcu zrezygnuje z tej drugiej pracy i będzie na bieżąco tutaj razem z Wami. I ja sobie tego życzę i Wam sobie tego życzę tak samo. Dzięki, pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.